Tanzania, plantacja kawy. Kawa już tutaj rośnie, jest tu ogrom tego. Zobaczcie, tak wygląda jeszcze zielona. I jak dojrzeje i będą zbiory, to zrobi się żółta. Później będzie zbierana, ale zobaczcie, jak ślimaki uwielbiają kawę. Jest tego naprawdę dużo. Mnóstwo tej kawy na gałęziach. I tu aż jest gęsto. Zobaczcie. Spróbuję znaleźć właściciela tej plantacji. Zobaczcie, jak to się ciągnie i ciągnie. Jest ogrom tego. No dobra, spróbuję znaleźć właściciela tej plantacji, który ma tutaj hotel. Niestety hotel kosztuje grube pieniądze, bo jedna noc kosztuje $100. Więc raczej się nie skuszę, ale zobaczymy, jak sympatyczny będzie właściciel lub menadżer. Czy zrobić im reklamę, czy zgodzą się na reklamę za ewentualnie jakieś grosze, żeby przespać się w tych luksusach. Jeśli nie, to idę dalej i mam 7-6 km do guesthouse'a. Plantacja bananów. To już się ładnie ciągnie, jest takie dość konkretne, jeśli chodzi o ilość drzew. No i powoli będą dojrzewać. Także niedługo będą zbiory. Zobaczcie, jakie piękne, duże banany. Jakie kiście. A tu jest mały chłopczyk. I zobaczcie, przybija żółwika. Bez strachu podchodzi, przybija żółwika. Hi! Say hi! I tutaj bananowce są między kukurydzą. No widzę, że kukurydza już jest dojrzała, będzie też do zbioru. A kiście bananów. Spróbuję tutaj wejść i wam pokazać. O, ciężko tu się przedostać. No, takie kiście bananów. I tu jest jeszcze jeden. I tak praktycznie na każdym drzewie jest ogrom bananów. Droga moja nie jest jakaś super. Jest trochę kałuży, ale jest przeplatana. Kamienie, asfalt, więc tutaj był asfalt, częściowo się zniszczył. I po jednej i po drugiej stronie są banany. Rzeka w Tanzanii. Niestety obydwa brzegi są brudne. To jest kupa śmieci, że ta woda wyrzuca na brzeg. Ludzie też częściowo z rzeki wyciągają, ale niestety wszędzie leżą po prostu jakieś śmieci, ciuchy, szmaty, butelki, plastiki.
I woda też nie jest przeźroczysta. Więc jest mulasta, jest taka z piachem. Zbiera wszystko po drodze i zawozi do jeziora. A ja tutaj się dostałem, bo słyszałem tą wodę, więc zobaczyłem ścieżkę między bananowcami i poszedłem zobaczyć wodę. Zobaczcie, ile bananów. Bananowców dużo. I są banany, ale jeszcze nie do zrywania. Ale już niedługo. Myślę, że to kwestia paru dni. No może nie paru, może za 2-3 tygodnie. No. Ale tu możecie zobaczyć, jakie liście piękne. No to jeszcze są malutkie. Jeszcze zielone i małe. Ale jest tego naprawdę ogrom. Wszędzie bananowce. Dzień 242. Dotarłem do wioski i niestety wszystkie szkoły odmawiają mi noclegu, nie dają mi pozwolenia. A największy challenge to dogadać się, ponieważ Tanzania nie rozmawia po angielsku. Nie w miejscach turystycznych, nie w tych miejscach, przez które przechodzę. Więc ciężko jest się z nimi dogadać, ale przy odrobinie dobrej woli, gestykulacji, próbach udaje się. Dzisiaj śpię w kościele. Szkoła mi odmówiła, 400 dalej był. Przy szkole było jeszcze tam kilka osób, takie zgromadzenie jakieś większe. Zapytałem, gdzie jest pastor. No i jeden chłopak wstał i zaprowadził mnie do pastora. Pastor był w kościele. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, ale zobaczcie, jaki tu jest klimat, jaki tu jest spokój, jakie tu jest piękno. Piękno natury. Idę wzdłuż gór i będę je omijał. Muszę je przejść całe po długości i dopiero na końcu będę podchodził pod górę, żeby wyjść na drogę główną przez centralną Tanzanię. Tam są góry, piękne szczyty, chociaż GoPro tego nie pokaże, ale fajnie chmury osiadają na szczytach. Tutaj są drzewka kawowe, kukurydza. Tutaj mają fasole i papryki chili. Wszędzie jest, przy każdym gospodarstwie jest zielono i coś hodują. To jest bardzo rolniczy kraj. Tu są akurat toalety. W środku jeszcze jest pastor, on chciał spać ze mną dla asekuracji, ale mówię, no nie, no w domu się wyśpisz bardziej. Tu jest mój namiot. Wózek wciągnęliśmy do środka. Na kolację wyciągnąłem sobie ogórka, pomidora, mielonkę, pieczywo. I tu jest ołtarz, ławeczki. Tak wygląda mój
dzisiejszy nocleg. A jak się udało? No, wszedłem do kościoła i zacząłem rozmawiać. Pastor nie do końca rozumiał, co do niego mówię, i zadzwonił po kogoś, kto rozmawia po angielsku. Przyszedł młody chłopak i wytłumaczył im. Powiedział co i jak. Niestety bardzo się mnie boją. Wszyscy oglądali mój paszport. Zadzwonili nawet do takiego strażnika wioski, powiedzmy, że policjanta, który jest odpowiedzialny za przestępstwa, za porządek na wsi. I ma jeszcze przyjść i zadać mi kilka pytań, spisać paszport. Także widzicie, nie ma lekko. Wziąłem takie 5 takich. Tu już mi przysmażają. I to są flaki z żołądkiem. Pieczone. Widzę jeszcze jakieś podroby. Są takie zrobione, widzicie, koreczki. Bardzo, bardzo fajne, jest tego dość sporo, także zjem. Wioska niewielka. Trochę dalej zaszedłem. Muszę się cofnąć na drogę, chociaż nie wiem, bo zrobiłem 25 km. Zrobione jest 25 km. Jest tutaj szkoła, ale w szkole nie wiem, czy mi dadzą spanie. Po drodze widziałem fajne miejsca na namiot, ale będzie burza. Już idzie. Także nie wiem, zjem i się zastanowię, czy zostać tutaj, czy ruszać dalej.
Kurczy byki, nie chciało im się iść po moście, to sobie płyną. Cześć Poland! Cześć Polek. Najbardziej hardkorowe podejście jest 100 metrów pod górę,